No właśnie, czy taki chiński motocykl, nowy model da się w Polsce odbudować, kupić części, czy są dostępne? Bo śledząc to, co piszecie na forach, na Facebooku, czy nawet w komentarzach, w bardzo wielu filmach pod chińskimi modelami nowych motocykli, nie tylko pod naszymi, no to piszecie, że nie da się tego zrobić, że nie ma części, że czekacie w serwisie. Dlatego w tej serii zastanowimy się, czy da się taki motocykl po kraksie na torze Poznań, jaką obejrzeliście na samym początku, czy da się taki motocykl odbudować, naprawić, czy są w Polsce części. Naszym pacjentem będzie SRK 800RR, czyli QJ Motor z największą ilością koni mechanicznych. Motocykl jest modelowo z 2024 roku, a w Polsce można go kupić od 2025, więc nie jest już to najnowszy model, ale jest już na rynku tyle, że części powinny być. Zapraszam Was w takim razie na oglądanie serii dotyczącej odbudowy tego motocykla. Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-land.pl. No mamy, słuchajcie, początek stycznia, jest minus 15 stopni, więc pewnie nikt z Was motocyklem nie jeździ, więc to dobra pora na to, żeby takie zabawy uskutecznić. Dobra, motocykl jest w studiu i ja idę do tego studia, żeby pokazać Wam, jak obecnie wygląda. Dobra, idziemy tu. Ale śniegu! No i tak wygląda krajobraz po bitwie. Weszliśmy do naszego studia. Oczywiście ten motocykl wcześniej tutaj ustawiłem, żeby łatwo mi było pokazać Wam, co uległo uszkodzeniu. I najpierw zaczęlibyśmy od rzeczy konstrukcyjnych, czyli od ramy. Niestety po tym koziołkowaniu rama nie była prosta, bo sprawdzaliśmy geometrię laserowo i niestety ta tylna część lekko się wygięła. Tutaj ona jest pospawana cała do kupy, jest to jedna rama, nie ma tutaj ramy pomocniczej, więc nie da się tego wymienić, trzeba było to naprostować. Nie było to jakoś bardzo tam mocno przekoszone, no ale wiadomo, motocykl musi jeździć prosto, żeby sensownie go odbudować, to tak musieliśmy zrobić. I teraz przechodząc do następnego elementu konstrukcyjnego, który również uległ uszkodzeniu, no to jest dolna półka. Bolec, ogranicznik ściął nam tutaj to zabezpieczenie, więc motocykl skręca dużo mocniej w prawo i ta półka będzie do wymiany. Tak jak sobie na niego spojrzycie z daleka, to nie wygląda jakoś tam tragicznie, ale wierzcie mi, że lista części, która będzie potrzebna do jego odbudowy, tak żeby wyglądał jak nowy, jest naprawdę pokaźna, bo jest to ponad 40 pozycji. W niektórych miejscach oczywiście są to wielosztuki, czyli na przykład śruby, bo nawet śruby postanowiliśmy wymienić. I teraz patrząc na to, jak ten motocykl wygląda, jeśli chodzi o sprzęt nowy, wypakowany z pudełka, no to oczywiście ten dół, który Wam teraz pokazuję, jest zupełnie zabudowany. Jedyną częścią wystającą tak naprawdę, którą tutaj macie, no to jest ten plastik, który osłania dekiel i ten plastik również będzie do wymiany. Pozostałe wszystkie plastiki niestety uległy uszkodzeniu. I teraz przechodząc od tyłu do przodu, z grubsza postaram pokazać Wam się, co uległo uszkodzeniu i co będziemy musieli kupić, a potem oczywiście pójdziemy do magazynu, pójdziemy do internetu, sprawdzimy, czy te części mamy dostępne na półce. Zaczynając od tyłu, no to oczywiście tutaj absolutnie zjedzone wszystko do ramy, także cała osłona. Co ważne, żadne elementy elektryczne nie uległy zniszczeniu, więc w zasadzie same te skorupki. Osłona, siedzenie pasażera, lampa tylna razem z osłoną, razem z rejestracją, no ze wszystkim tak naprawdę, co tutaj z tyłu znajduje się. Idąc dalej, osłona termiczna wydechu. Tutaj widzicie, jest troszeczkę podrapana. Wszystkie skorupki z lewej do prawej, czyli wszystkie osłony tego motocykla, one na szczęście są dostępne bez żadnego problemu. Przechodząc tutaj wyżej, niestety bak również otrzymał małego ciosa, więc nie będziemy tego oczywiście szpachlować i cudować, po prostu spróbujemy zamówić nowy bak. Zobaczyć generalnie, czy jest, bo za to jeszcze się nie zabierałem, ale w tym materiale również do tego przejdziemy. Przechodząc teraz do przodu, no tutaj zniszczenia są dosyć duże, bo tak, będziemy wymieniać na pewno całą kierownicę, wszystkie prawe przełączniki, pompę hamulcową, tutaj jest akurat Brembo, klamki, prawą lagę, no i całą czachę
z przodu tego motocykla, czyli naprawdę sporo rzeczy będzie co robić. No i oczywiście potem wyślemy go na ścieżkę zdrowia, żeby zobaczyć, czy ta nasza naprawa będzie odpowiadała temu, co wyjęliśmy z pudełka te 2 lata temu. O, tutaj jak widzicie, już porządnie szlifowane było nawet tym ciężarkiem. No o takich małych rzeczach to jest oczywiście nie wspominam. Listę części oczywiście wyświetlę Wam na koniec razem z cenami, żebyście mieli świadomość, czy odbudowa takiego chińskiego motocykla jest opłacalna. No, my jesteśmy importerem części, więc dla nas będzie to zdecydowanie taniej, ale czy ona byłaby opłacalna dla takiego Kowalskiego, bo bardzo duża część osób z Was, tak czytając Wasze komentarze na różnych forach, nie tylko na tych, których my jesteśmy właścicielami, tylko tam, gdzie się udzielacie, na jakiś forum miłośników na przykład chińskich motocykli, czy gdziekolwiek indziej, to bardzo często piszecie tam, że są problemy z dostępnością części. No tym materiałem chcielibyśmy zmierzyć się z tym, co uważacie na ten temat. No i oczywiście zobaczymy, czy te wszystkie części są dostępne. Dobra, idźmy w takim razie do komputera. Listę części do wymiany przygotował nasz serwis niedługo po kraksie. Motocykl został rozebrany do stanu, jaki widzieliście na początku filmu, czyli wszystko, co się nie nadawało do dalszego użytkowania, zostało zdjęte. Listę części macie dostępną teraz na ekranie wraz z ich cenami. Ważna informacja jest taka, że absolutnie wszystkie części są dostępne w polskiej dystrybucji. Absolutnie wszystkie. Poczynając od śrub, nakrętek, a kończąc na baku czy tylnych lampach. Koszt wszystkich części to prawie 12 000 złotych brutto. Wydaje się sporo, ale trzeba brać pod uwagę, że wśród tych części jest tylny wahacz, lampy, bak czy wyświetlacz, a części są oryginalne, bo nie ma zamienników. Jeśli chciałbyś odbudować taki motocykl samodzielnie, ale nie masz wiedzy i umiejętności, to dodatkowym kosztem będzie praca mechaników, aby wszystko złożyć w całość. Przyjmując, że godzina pracy mechanika to 250 zł, a na odbudowę potrzeba około 16 godzin, to trzeba uwzględnić dodatkowe 4000 zł. Celem naszego filmu nie jest rozważanie na temat tego, czy jest to opłacalne przedsięwzięcie, tylko sprawdzenie, czy da się w Polsce kupić części do chińskich motocykli i je naprawić po kraksie czy wypadku. Wbrew obiegowym opiniom, okazuje się, że można to zrobić, a części są dostępne. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Do zobaczenia!